Serdecznie zapraszam do odcinka 29 playlisty Jak to działa pod tytułem Czerwona retrospekcja, część 3. W poprzednim odcinku 28 opowiedziałem o pewnym komuniście i jego niewiarygodnej karierze. W tym odcinku powiem parę słów o mało znanej organizacji z połowy XIX wieku. Cofnijmy się w czasie o 180 lat wstecz, kiedy to w latach 40. XIX wieku zaczęli napływać masowo do Ameryki emigranci niemieccy. Szacuje się, że w latach 1840 do 1900 Niemcy stanowili największą grupę, przewyższającą liczebnością Anglików i Irlandczyków. W całych Stanach Zjednoczonych 43 miliony to potomkowie dawnych Bauerów z różnych regionów Niemiec. Amerykanie pochodzenia niemieckiego stanowią 17% całej populacji amerykańskiej i tylko 1,5 miliona z nich umie posługiwać się językiem niemieckim. Pozostawmy emigrantów niemieckich w Stanach Zjednoczonych i przyjrzyjmy się Niemcom europejskim z tamtych czasów. W 1836 roku założono w Paryżu Międzynarodową Organizację Komunistyczną o nastawieniu rzekomo chrześcijańskim, o nazwie Liga Sprawiedliwych. Liga Sprawiedliwych składała się głównie z niemieckich emigrantów rzemieślników i powstała jako odgałęzienie Ligi Banitów, założonej w 1834 w Paryżu. Członkami Ligi Sprawiedliwych byli niemieccy czeladnicy rzemieślnicy, głównie krawcy i stolarze. Ich statutowym celem było ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi, opartego na ideałach miłości bliźniego, równości i sprawiedliwości. Liga nazywała ten cel Nową Jerozolimą, co jednoznacznie świadczy o rzymskich korzeniach jej przywódców. Motto Ligi Sprawiedliwych brzmiało: wszyscy ludzie są braćmi. Członkowie Ligi byli zwolennikami François Noël Babeffa, radykalnego polityka francuskiego z okresu rewolucji francuskiej, założyciela dziennika Trybun Ludu, głoszącego utopijne hasła komunistyczne. Można powiedzieć, że nie przypadkiem dziennik francuskiego komunisty sprzed około 230 lat znalazł swojego następcę w polskim dzienniku Trybuna Ludu, założonym w 1948 roku przez rzymskich komunistów. Do poglądów Babeffa nawiązywali nie tylko socjaliści utopijni, czartyści, ale także Marx i Engels. Babeffa uznaje się za prekursora komunizmu i jego doktryna posiadała wielu zwolenników. Komunistyczne zasady Babeffa noszą nazwę babowizmu. Liga Sprawiedliwych dążyła do wywołania rewolucji społecznej, którą jeden z ich przywódców, Karl Schapper, określił jako Dzień Wielkiego Zmartwychwstania Ludu. Fryderyk Engels lekceważąco napisał o Lidze jako zasadniczo podobnej do innych francuskich tajnych stowarzyszeń, z tym wyjątkiem, że była niemiecka. Liga miała strukturę piramidalną, inspirowaną tajnym stowarzyszeniem republikańskich karbonariuszy i dzieliła ideę z utopijnym socjalizmem Saint-Simona i Charlesa Fouriera. Ich celem było utworzenie w państwach niemieckich republiki socjalnej, która miałaby prowadzić kampanię na rzecz wolności, równości i cnót obywatelskich. Wilhelm Whiting był najwybitniejszym przywódcą ruchu i nazywany był społecznym Lutrem. Potępiał własność prywatną i pieniądze jako źródło korupcji i wyzysku. Innymi znaczącymi przywódcami Ligi byli Karl Schapper, Bruno Bauer, Joseph Moll i August Hermann Everbeck. Wielu członków Ligi Sprawiedliwych brało udział w buncie blankistów 12 maja 1839 roku, po którym rząd francuski wydalił grupę z Francji. Liga Sprawiedliwych przeniosła się do Londynu i w 1840 roku założyła organizację frontową
zwaną Towarzystwem Oświatowym Robotników Niemieckich. Organizacja rosła w siłę, a liczba członków przekroczyła 1000 osób. W 1845 roku w lidze doszło do rozłamu pomiędzy Weitlingiem, opowiadającym się za natychmiastowym powstaniem robotników, a Karlem Schapperem, opowiadającym się za dłuższą kampanią edukacji ludowej w celu przygotowania mas na rewolucję. W 1847 roku Liga Sprawiedliwych połączyła się z Komunistycznym Komitetem Korespondencyjnym, założonym przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, tworząc Ligę Komunistyczną. To właśnie w roku 1847 Marks rzekomo napisał manifest komunistyczny. W oficjalnej wersji brakuje również informacji, że Marks nie był rzymskim geniuszem, ale działał na zlecenie Ligi Sprawiedliwych. W 1852 roku w Kolonii w Niemczech odbył się proces przeprowadzony przez władze pruskie 11 członków Ligi Komunistycznej podejrzanych o uczestnictwo w komunistycznej rewolucji w Niemczech. Po procesie Liga została rozwiązana, a 7 z 11 oskarżonych skazano na wyjątkowo łagodne kary więzienia, maksymalnie do 6 lat. Zaledwie 16 lat po powstaniu Ligi Komunistycznej powstała w Niemczech SPD, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec, która jest najstarszą z działających w Niemczech partii politycznych, jak również jedną z najstarszych i największych partii politycznych na świecie. Jednym z najważniejszych założeń programowych SPD jest sprawiedliwość społeczna. Partia zakłada, że gospodarka narodowa powinna być wzmacniana przez państwo, a jej dobra powinny być sprawiedliwie rozdzielane, co przyczyni się do wzrostu zamożności całego społeczeństwa. Były kanclerz z SPD Gerhard Schröder w 2003 roku przedstawił społeczeństwu niemieckiemu plan reform gospodarczo-społecznych nazwanych Agenda 2010. Agenda 2010, która zaczęła się jako program trzeciej drogi, wspólny projekt z Tonym Blairem i Billem Clintonem, stała się w oczach społeczeństwa procesem likwidacji państwa opiekuńczego. Kolejny mit komunistów. W celu wyrównania szans kobiet i mężczyzn w partii w 1988 roku swoją działalność zapoczątkowała tzw. grupa płciowa. Grupa ta zapowiedziała, że wszystkie oficjalne stanowiska partyjne oraz mandaty w parlamencie muszą być porozdzielane równo, po 50% dla każdej płci. Członkiem SPD może zostać każdy, kto ukończył 14 rok życia i zadeklaruje swoje poparcie dla partii. Członkiem partii może zostać zarówno Niemiec, jak i obcokrajowiec mieszkający w Niemczech. No cóż, utopijne hasła ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi, miłości, równości, wolności i sprawiedliwości, głoszone przez Ligę Sprawiedliwych, niezmiennie są powtarzane nawet w dzisiejszych czasach. W tworzeniu komunistycznych wizji dominuje nacja Rzymian, bo to oni stoją za ową ideologią, której ofiarą padło w okresie około 100 lat ponad 65 milionów ludzi, choć dokładna ich liczba nie jest znana. Oprócz wcześniej wymienionych haseł komunistycznych można dorzucić demokrację, brak własności prywatnej, brak religii, tworzenie komun itd. A efektami są etatyzm, nadmierna rozbudowa aparatu represji, czyli administracji, rozłam rodziny, tworzenie płci, które nie istnieją, nadmierne wtrącanie się państwa do sfery prywatnej obywateli i do gospodarki, niszczenie małych i średnich przedsiębiorstw, wyprzedaż majątku narodowego obcym kapitałom oraz rozbudowana polityka socjalna, niszcząca społeczeństwo krok po kroku. Niestety wielu obywateli sądzi, że pieniądze dostaje od państwa, które żadnych pieniędzy nie posiada, tylko zabiera je obywatelom poprzez podatki i cały ten proces można nazwać kradzieżą w majestacie rzekomego prawa.
Prawa, które nigdy nie służyło i nie służy obywatelom, ale jest skierowane przeciwko nim. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 29, w którym opowiedziałem o Lidze Sprawiedliwych. Serdecznie zapraszam do odcinka 30 pod tytułem Czerwona retrospekcja, część 4.